Właśnie jedziemy na pustynię Kyzyl-Kum, to już jest rejon Karakaupacyi, Republiki Autonomicznej tutaj w Uzbekistanie. To jest nasz kierowca Murat. Hello Murat. Hello, good morning. To jest nasz kierowca, wspaniały driver i jedziemy właśnie do twierdzy, która nazywa się... Napiszemy wam jak się nazywa, bo także czeka nas około 2 godzin jazdy. Этот не магазин, мой брат магазин, этот магазин. Да? Да, мебельный магазин. Вот это. A, meble. Мебель, yeah. A, My home is here 200 meters. o! Nasz kierowca mieszka bardzo blisko nas, a po lewej stronie pokazywał nam, że jego brat tam ma sklep z meblami. No spoko, fajnie poznaliśmy już jakąś tam historię naszego fajnego kierowcy Murata i z czasem będziemy się poznawać chyba bardziej. Первый Аяскала, Топрак-Кала второй и третий Кизил-Кала. Kizylka, da. Есть 3 фортрессы. Mhm. Если вам есть время, еще добавляет 2 крепости и добавляет 100 000 сум. Это наши новые гостиница. A, hotel. Paravan Да. Hotel is one very expensive, very new. One day, one person is $100. Very expensive. Yeah, very expensive. In Poland is too very expensive. Yeah. Not everything, not everywhere, but too expensive. yeah, expensive. Next is go come back. Is here is insiders is here. Old city is insiders i Chankala. Is here is market. A, Tak, makieta makiet, też. nowy. No faktycznie jest ten minaret, widzisz? da. To stare miasto całe tu jest w formie miniaturki. Cotton. Bawełna, no. A, pola bawełny. У вас есть вот такие BYD китайские машины? Mało. Мало. Да. У нас много Да. вот BYD Mhm. китайские. Ну, хорошая машина, да. Welcome to Karakalpakistan. Paszport nie nada. Nie надо. Panowie tankują nasze auto, trzeba auto opuścić, jest auto na gaz. Podobno może wybuchnąć. Pan kierowca mówił, że tutaj benzyna jest bardzo droga, około $1 za litr. No i wszyscy jeżdżą na gazie. To było gorsze niż ten wychodek słynny pod rysami. To tam to był luks. Musiał wyjść, normalnie mógł się zwymiotywał tamty. Nie powiem co tam jest na tej ziemi. Jak sobie przypomnę nawet, nie. Najgorsze, że dotknął to ręką tej klamki. I muszę się teraz umyć jakoś. Musisz obciąć rękę teraz. Odkazić, może te chusteczki, nie? No musisz chusteczką. Już nie dotykam tą ręką nic. Там же Каракалпакстане Арал, вы знаете Арал? Да. Арал сейчас Да. в воде нету. Озера нет, Amudaria нет, Да. wody. Да. Poszło. Tutaj ze względu na nawierzchnię to zazwyczaj jedzie się środkiem drogi, żeby nie uszkodzić sobie zawieszenia. Karakaupacja to autonomiczna republika, położona w zachodniej części Uzbekistanu. Historia tych ziem sięga czasów starożytnego Chorezmu. Jednak żeby nie zanudzać, wspomnę jedynie o najnowszej historii, która jest bardzo burzliwa. Po włączeniu tego regionu w objęcia Związku Radzieckiego stworzono tu w 1932 roku region autonomiczny, istniejący jako Karakaupacka ASRR, czyli Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, zaś w 1936 roku została włączona do Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i tak istniała do upadku Związku Radzieckiego, czyli do 1991 roku, pozostawiając po sobie wiele radzieckich symboli i struktur. Wtedy stała się też częścią Uzbekistanu, lecz zachowała status autonomiczny i zgodnie z konstytucją Uzbekistanu Karakaupacja ma formalne prawo do secesji, czyli odłączenia się od Uzbekistanu na mocy przeprowadzonego referendum.
Jednak władze Uzbekistanu, mimo obietnic, nie zorganizowały wspomnianego referendum. Zaś w lipcu 2022 roku zaproponowane zmiany w uzbeckiej konstytucji zakładały usunięcie określenia suwerenny i odebranie prawa do oderwania się od Uzbekistanu, na skutek czego Karakałpakowie wyszli na ulice miast i doszło do protestów, zamieszek i starć, w których zginęło około 20 osób. W efekcie rząd ustąpił i wycofał kontrowersyjne zapisy, jednak relacje pozostały napięte, a region Karakałpacji stał się najbiedniejszym regionem Uzbekistanu. W głównej mierze ma na to wpływ wysuszone przez Rosjan jezioro Aralskie i powstała w jego miejsce ogromna pustynia. Ale również ciągłe represje i gorsze traktowanie ze strony władz Uzbekistanu. To jest Ayaskala. Раньше здесь вот, три крепости, имя Аяскала, вот этот Аяскала, это тоже Аяскала, и Вие тоже Аяскала. Три. Крепости. I dojechaliśmy właśnie do twierdzy Ayaskala. Twierdza jest tam. Prezentuje się zwłaszcza z tamtej strony przepięknie. A coś więcej na ten temat za chwilę Wam opowiemy, tylko musimy teraz dojść na to wzgórze. Wokół nas widzicie pustynię Kyzylkum. Pustynia jak pustynia. Jest pustynią. Co jogodą. Z twierdzą jest związana oczywiście ciekawa historia. Jest to część fortec zbudowanych w tym rejonie, a fortece te miały za zadanie bronić właśnie tutejszych ziem przed najazdami między innymi koczowników. Idzie się tu dość ciężko, ponieważ no jak to po pustyni jest piasek i w piasku się nie idzie zbyt komfortowo, bo noga się cały czas topi w tym piachu tutaj. Auto zostało na parkingu obok tych jurt, które widzicie za mną. No i z tamtego miejsca trzeba już iść piechotą na wzgórze. Ayaskala to kompleks 3 twierdz, które były częścią tak zwanego Złotego Pierścienia Chorezmu, czyli łańcucha około 50 fortec na pustyni Kyzylkum, chroniących osady rolnicze przed atakami koczowników. Zatem chronologicznie Ayaskala I to najstarsza twierdza datowana na IV-III wiek przed naszą erą. Umiejscowiona jest na wysokim wzgórzu, co czyniło ją wspaniałym punktem obserwacyjnym. Posiada podwójne mury z tunelami i z 45 wieżami strażniczymi. Twierdza według przypuszczeń, oprócz funkcji obserwacyjno-obronnych, stanowiła również schronienie dla miejscowej ludności. Kolejna, tym razem najmłodsza twierdza, czyli Ayaskala II, zwana też Pałacem, jest datowana na VI-VIII wiek naszej ery. Osadzona jest na niewielkim wzgórzu w pobliżu Ayaskala I. Była prawdopodobnie rezydencją lokalnego władcy. Zaś twierdza Ayaskala III to ufortyfikowany garnizon, datowany na I-II wiek naszej ery. Jest to największa, ale też najgorzej zachowana z 3 wspomnianych twierdz, a pełniła przypuszczalnie funkcję garnizonu wojskowego. Dziś ten kompleks opowiada nam prawie 2000 legendę pośród pustynnych piasków. Jednak z uwagi na postępujące zniszczenia, w myśl przysłowia może okazać się historią pisaną kijem na piasku.
Z tej twierdzy widać kolejne twierdze, które są kawałek dalej. No kawałek, stąd wydaje się, że to jest kawałek, a to jest kilkanaście bądź też nawet kilkadziesiąt kilometrów. Z tym, że to nie mogła być odległość zbyt duża, ponieważ jeżeli mieli bronić tych terenów, no to wiadomo, że nie mogło być pomiędzy tymi twierdzami zbyt dużej przestrzeni, bo wtedy by tego nie ogarniali. Mogliby ci najeźdźcy, prawda, przechodzić przez te tereny. To była taka uproszczona forma muru po prostu, tylko bez muru same twierdze. No a tam później były między tymi twierdzami pewnie jakieś patrole sobie jeździły w sposób wymienny, prawda, do tej twierdzy i wychodzili inni. Te tereny obecnie wyglądają trochę inaczej, w sensie takiej, że jak jechaliśmy, to sama rzeka Amudarja jest nie tą rzeką, którą była, bo to była ogromna rzeka o ogromnym korycie, prawda, a teraz koryto jest bardzo skromne, małe, ale to właśnie wszystko przez Rosjan, którzy nawadniali tutaj te pustynne tereny tylko po to, żeby uprawiać tutaj bawełnę. No i niestety tak samo wyschło jezioro Aralskie, które tutaj było całkiem niedaleko, a teraz już jest naprawdę tego jeziora Aralskiego mały skrawek. Pustynia po powstałym jeziorze Aralskim nazywana jest przez tutejszych Aralkum, czyli pustynia aralska. Jest większa niż Holandia, także wyobraźcie sobie, jakie to musiało być wielkie jezioro. Dokładnie. To było czwarte co do wielkości jezioro na świecie. No a teraz jest maleńkie i słone, nie nadająca woda się praktycznie do użytku. Wszystkie zwierzęta, wszystko co żyło w tym jeziorze wyginęło. Jeżeli ktoś twierdzi, że my nie mamy wpływu na tą naturę, no to powinien odwiedzić to miejsce. Obszar jeziora Aralskiego jest najbardziej zniszczonym przez człowieka rejonem na świecie, gdzie występują nawet burze solne. Z tego wyschniętego jeziora po prostu zaczęła wytwarzać się taka sól. Ta sól osiadała na ziemiach. Tutaj są nawet takie, nam kierowca tłumaczył, takie tornada solne. I widzieliśmy, jak jechaliśmy po drodze, pola pokryte tą solą. No wiadomo, że wtedy ziemia traci też na wartości. Te plony nie są takie, jakby miały być. No jest to po prostu trudno dewastacja. uprawiać taką ziemię, prawda, która jest zasolona bardzo mocno. To wiadomo, że te plony są albo żadne, albo bardzo znikome. Tu jest echo, echo, echo. Słyszycie? A może powiesz jeszcze, co tu odkryli właśnie te groby tych? No, Zaratusztian. Znaczy się, to była taka starożytna religia. Ona była jeszcze przed chrześcijaństwem, przed islamem, wiadomo, bo islam najpóźniej. No i tu ci ludzie zamieszkiwali te tereny. To właściwie to ta wiara wywodzi się z Iraku. Oni mieli taką swoją jak święto księga Awesta. No i gdzieś w tym rejonie właśnie też odnaleźli ta księga. Nie do końca można określić początek tej wiary, ponieważ oni nie od początku zapisywali wszystko. No dopiero ta Awesta to jest po jakimś długim już czasie istnienia tego kultu. Mieli dziwny pochówek, bo twierdzili, że ziemia nie może być skażona ciałem człowieka i nie mogli zakopywać w ziemi, żeby nie skazić ziemi. Tak samo nie mogli palić zmarłych, bo oni wierzyli w święty ogień i też by to skaziło ten ogień według nich. Były jakieś takie odosobnione miejsca, gdzie tych umarłych przenosili, no i tam pozwolili, żeby ptaki, sępy, żeby ich zjadły. I te kości, które pozostawały, dopiero później oczyszczone składali w ziemi albo w takich grobowcach. No także ciekawa historia, ciekawe miejsce, tylko szkoda, że tak słabo zachowane, ale jak widać, tu nawet nie próbują nic zrobić z tym. Jest tyle zabytków, że nie wszyscy wszystko mieli odbudować, Radek, to nie mają na nic pieniędzy już. To nie o to chodzi. Tylko oni pielęgnują te tradycje islamskie i te zabytki islamskie odbudowują. Tak jak u nas religia była pogańska, i też nie dbają o te rzeczy, które były związane z pogaństwem na ziemiach polskich. No wręcz przeciwnie, wszystko jest zniszczone, związane z tamtą okresem. I tu jest podobnie. I nasza ta historia, to dziedzictwo, wszystko też jest zapomniane. Nie? No, u nas jest to samo na Łysej Górze. Dokładnie, tam te wały pogańskie to naprawdę trzeba tego szukać, bo teraz to jest miejsce kultu chrześcijan, a kiedyś to było miejsce kultu właśnie pogan i są jeszcze wały pogańskie, które naprawdę trzeba chodzić, szukać, żeby je znaleźć. Nie jest to jakoś wyeksponowane specjalne. Już częściowo zawalone, ale można jeszcze przejść pod tym. Szkoda, że to tak niszczeje. Tu można wejść na górę, ale ludzie po tym chodzą właśnie i to z czasem się zawali zwyczajnie. Dlatego ja już nie będę jakby przykładał mojej nogi bardziej niż ręki do tego, żeby to bardziej niszczało, bo czym więcej ludzi po tym chodzi, tym wcześniej się to zawali. To jest normalne. Tutaj z góry widać, jak mieli wspaniały widok na okolice, jak widzieli wszystko, co się wokół dzieje, prawda, tej fortecy.
No i przede wszystkim, jeżeli by nadciągało jakieś wojsko, zwijałoby tumany kurzu na pustyni, także Tak, to by było z oczywiście. daleka widoczne. Oczywiście, że tak. Jak widzicie, twierdza jest bardzo zniszczona, niewiele zostało z tej twierdzy. To była mieszanka słomy i błota, czyli też gliny, prawda? Już nie chcę tego teraz dewastować jakoś, ale w dotyku wam powiem, że to sypie się wszystko, także pod Taki głuchy dźwięk. głuchy dźwięk, dokładnie pod dotykiem nawet ludzkiej ręki to się osypuje. Zostały tylko szczątkowe ilości tej twierdzy, jakieś mury, które były być może najgrubsze, być może najmniej narażone na czynniki atmosferyczne. To jest ciekawe, że dotykać tej sumy. Ja dotykam sumy, która przetrwała dziesiątki wieków. 2000 lat, może więcej. No, to jest ciekawe. Obok miejsca, gdzie wchodzi się na fortecę, jest taka mała wioska z jurtami, z huśtawkami nawet, ale teraz widać, że to już jest troszeczkę umarłe. Nic się tu za bardzo nie dzieje. Można skorzystać z toalety za 5000 sum. Też mają namioty sferyczne. Wszędzie pełno piachu. Tam jest toaleta, tylko była w toalecie. Aha, byłaś. Dobra, to idziemy. Как вам понравилось? Супер. Super. Telefon. Вы не платите билеты? Я платите, вы не платите? Za toaletu? Нет, нет, туалет это крепости каждого человека 15. Nie, nikt do nam nie skazał. Нет, я должен дали. Za nas? My ci damy. Aha, Dobra, 15 ci. 30, no okej. Twierdza Toprak to było miasto-pałac. Było tu miasto właśnie od II do V wieku. W II-III wieku to była stolica regionu Chorezm. Zbadano to w 1938 roku. Nie za wiele już zostało, działa erozja. Podejrzewam, że te schody to już są zrobione teraz pod Oczywiście, turystów. że tak. Widać tutaj zarys tych pomieszczeń, które mogły tutaj kiedyś być. No i de facto nie wiemy, co to były za pomieszczenia, do czego służyły. Tutaj na terenie tej twierdzy nie znajdziemy żadnych tablic, które by cokolwiek opisywały, jakby ułatwiały nam zwiedzanie tego miejsca. No niestety, tak to wygląda. Rejon, w którym się znajdujemy, to Autonomiczna Republika Karakaupacji ze stolicą w Nukusie. To jest takie państwo w państwie, należy do Uzbekistanu, ale mają swoją flagę, mają swój hymn, ale prezydenta mają jednego. Ma to coraz mniejsze znaczenie dla ten region, dla Uzbekistanu nawet, bo tu jest pustynia, tu są nieużytki i oni nie mają jakiejś takiej swojej gospodarki i chociaż bardzo chcieliby być odrębnym państwem, nie mają niejako ku temu żadnych podstaw. Tak, no jedynie co im zostało to właśnie te symbole narodowe, których mogą używać. Zapewnia im to oczywiście konstytucja Uzbekistanu. No i Karakaupacja jest takim najbardziej chyba zaniedbanym rejonem Uzbekistanu i w sumie to widać, jak przemieszczaliśmy się przez ten rejon, jak jechaliśmy tymi ulicami. W Uzbekistanie nie jest jakoś kolorowo, nie jest wszystko pięknie, ładnie, ale tutaj widać, że jest zdecydowanie gorzej niż w samym Uzbekistanie. Tutaj jeszcze na tym terenie znajdziemy jakieś tajne wejścia do jakichś pomieszczeń, których niezbyt wiele widać. No są jakieś świetliki tutaj z góry, ale w pomieszczeniu nie ma nic. Przed nami twierdza Kyzyłkum, tak jak pustynia. Inaczej nazywa się Czerwona Twierdza. Faktycznie ta glina jest troszkę taka czerwona. No jest chyba najlepiej zachowana, ale powiedzmy chyba szczerze troszeczkę zrekonstruowana.
na terenie tej twierdzy. Są dziury takie w ziemi. Nie wiem, czy to były jakieś podziemia, pewnie tam jakieś pomieszczenia są jeszcze pod warstwą tej gliny, tej ziemi. Trzeba uważać, żeby nie wpaść do takiej dziury, to na pewno. Ta twierdza była ciut mniejsza od poprzednich, w których byliśmy. Ten zakres murów świadczy o tym, że no, obszar był taki, a nie inny, ale z zewnątrz, prawda, jak się podjeżdża pod tą twierdzę, to wygląda to bardzo imponująco. Wygląda ta twierdza, jakby była w lepszym stanie od tych poprzednich. Przynajmniej te mury, które są po części odbudowane, sprawiają, że efekt jest lepszy, jeżeli się właśnie podjeżdża pod tą twierdzę. Jak widać, był to bardzo imponujący obszar, które okalały te twierdze, prawda, ten kompleks, cały fortec, które wzdłuż się tutaj ciągnęły i co chwila właśnie jak jeszcze przejeżdżamy, widzimy jakieś mury obronne, jakieś pozostałości po takich twierdzach. My odwiedzamy te takie najważniejsze, które najlepiej się zachowały. Jest ich jeszcze zdecydowanie więcej, ale nie będziemy dzisiaj odwiedzać wszystkich, ponieważ no, jest to spory obszar do zjeżdżenia, a nie wszędzie prowadzą jakby asfaltowe drogi. Później już jakieś tereny trzeba przejść piechotą. Nie zawsze można dojechać. Nie chcemy nadwyrężać naszego budżetu, ponieważ przed nami jeszcze 1,5 tygodnia pobytu w Uzbekistanie, także musimy się jakoś tam zamknąć w tym naszym budżecie, który zaplanowaliśmy sobie na Uzbekistan, a jest jeszcze sporo do zobaczenia, a nie chcemy jakby powielać nie tyle tych miejsc, tylko tych zabytków, które są no, de facto do siebie bardzo podobne. A za moimi plecami pola bawełny, z tego co widzę. Już jest po zbiorach zwyczajnie, bo bawełna już przekwitła i już są zebrane te plony. Tutaj w tych dziurach, w tych otworach, w tej ścianie gnieżdżą się, prawda, szerszenie. Mają tu gniazdo, bo widzieliśmy przed chwilą, jak wlatywały. O, już wyleciał właśnie taki, o, ogromny. Byli tutaj turyści, którzy mieli okazję doświadczyć podczas zwiedzania tych twierdz obecności wielbłądów, ale my niestety nie mieliśmy takiego zaszczytu, żeby spotkać jakiegokolwiek wielbłąda, prawda? Znaczy się spotkaliśmy jak w drodze, jak jechaliśmy, ale już przy tych samych fortecach, przy tych właśnie twierdzach już nie było żadnego. Ale wiesz czemu nie? Bo my chcieli kupić takiego wielbłąda. No bo my się zastanawiamy nad tym, czy by sobie nie kupić takiego wielbłąda. Puknij się w łeb. Bo on by się miał dobrze. U nas nie ma jakichś takich wielkich mrozów. Oni tu mają bardzo wielkie mrozy. Z tego, co pan kierowca nam powiedział, że tu jest około 40 stopni nawet, nie? Nawet więcej. Także u nas by miał lepiej, bo u nas nie ma takich mrozów. A to by była niebywała atrakcja. My by na odpusty jeździli z tym wielbłądem, by my przejażdżki organizowali, zdjęcia, na przykład by się ktoś mógł wyleźć na takiego wielbłąda i zrobić zdjęcie. Ale my by dbali bardzo o tego wielbłąda. Aha, ja muszę iść tam. A, ja muszę iść. Ja muszę iść naokoło. A ja muszę dać tu plecak. Ten wielbłąd by się miał u nas dobrze. Na pewno lepiej jak tu, bo no obejrzycie, on tu nie ma co jeść. Tu są wszędzie takie suche trowy, a my mamy dużo zielonej trowy, mamy taką łąkę wielko. Kurde, jak on by tam miał dobrze. On by nas normalnie, nie powiem po czym całował, ale na pewno po gołych nogach. Dobra, jademy. Za każdy wjazd właśnie na teren poszczególnych twierdz trzeba zapłacić od osoby 15 000 su. Nasz kierowca Murat za nas to zapłaci, ale oczywiście my mu to oddamy, jak będziemy już regulować płatność za cały kurs i za całą podwózkę. Pieski dostaną wszystkie. No to uważaj. Bata dokarmią tu psy. Dobra, daj im to wszystko, kupimy. Tamtemu czarnemu daj z boku. No teraz cię psy będą uwielbiać, Bata. Można pływać tu? Tak? Można. O, super. Czyli można tutaj pływać w tym jeziorze. Możecie sobie przyjechać i jest elegancko. Jak pogoda jest, to można pływać. Летом здесь много же людей купаться. Да? Да, да. Super, super, no. No bo tu nie ma tak, nie? W pobliżu takich. No. Tylko że jezioro jest właśnie słone, także musicie to mieć na uwadze. I dotarli
Dotarliśmy szczęśliwie do naszej miejscówki. Jednak mimo wszystko tych wszystkich pozytywnych rzeczy, których dzisiaj doświadczyliśmy, no niestety stało się też coś przykrego, a mianowicie mam telefon. Fajny telefon, ale zobaczcie. Wypadł mi przy samochodzie i zorientowałem się dopiero za Jakieś 2 kilometry. od tego miejsca i żeśmy się wrócili, ale wróciliśmy się i patrzę, telefon se leżał tak, nie? W ten sposób na ziemi. Mówię, kurczę, super, nic się nie stało, nie? Ale odwracam i zobaczcie. Tak wywnioskowaliśmy, że po prostu ten nasz kierowca Przejechał. nieświadomie po prostu, bo nie wiedział. Mi to wypadło z kieszeni i on po prostu przejechał. Ten telefon leżał tak. Tu się nic nie stało. On kołem przejechał po tym telefonie, ale tu już od kamieni, bo podłoże było takie kamieniste, tam było dużo żwiru, no i gdzieś te kamienie się dostały i niestety aparat się rozwalił. Z przodu jest ok kamerka, tylko nie można już jej włączyć, bo jest jakiś błąd aparatu i w ogóle nie można korzystać z aparatu. Ostatnio dron poszedł, teraz telefon, ale dzieje się, no trudno, no. Takie rzeczy się zdarzają. Radek psuje. Jeszcze chcieliśmy dodać właśnie, że ta wyteczka cała nas wyszła 190 zł. Można by to było zrobić trochę taniej, bo zostawiliśmy też panu coś na lepszą. No bo fajnego oświetlenia. No ale można to chyba to gdzieś ogarnąć za 150, ale jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tych lokalnych tutaj biur, to na pewno was to wyjdzie dużo, dużo drożej. Myślę, że 200 to muszą do sobie, a myśmy zapłacili 190 za 2 osoby. Także luz. Wokół nas widzicie tutaj pustynię Kyłyskal, Kezeł kum. pustynię Kyzyl, Kum czy Kul? Arejon, w którym się znajdujemy, to Republika Karaluchów. Karakaupacji. 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 Karaukałupacji. Nie karał. Karakaupacji. Karakarpałci. Dobra. Zaczynasz mnie tak denerwować, że cię zaraz ściepię stąd. Republika Karkaupacji. Karakaupacji. Nagrywam się, nie wiem po co.